Dzień dobry. Dzisiaj przyjechaliśmy do wioski Chałupy na Półwyspie Helskim. Spacer rozpoczynamy od stacji kolejowej. Pierwszą rzeczą, którą robią turyści tutaj, jest odszukanie muralu ze Zbigniewem Wodeckim i zrobienie sobie selfie z nim. Mural ten wygląda oto tak. To właśnie dzięki Zbigniewowi Wodeckiemu i jego piosence Chałupy Welcome to ta miejscowość została rozsławiona na całą Polskę. Ten mural nie jest jakimś oficjalnym pośmiertnym uhonorowaniem artysty, gdyż podobno powstał kilka lat przed jego śmiercią. Na terenie wioski, na drugim jej końcu, znajduje się jednak coś innego oficjalnego, do czego jeszcze dojdziemy w tym filmie. Budowę linii kolejowej na Półwyspie Helskim ukończono w 1922 roku. Miała ona ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki w tym regionie. Jak widać, przystanek kolejowy Chałupy jest ładnie odnowiony. Większy remont i modernizacja miała miejsce w 2013 roku. Obok przystanku jest nieczynna w tej chwili smażalnia ryb. Możemy zapoznać się z ostatnim cennikiem w poprzednim sezonie. Wcześniej wioska nosiła różne nazwy. Najstarsza nazwa to Budziszewo, od nazwiska rybaków Budziszów. Do dzisiaj najczęstsze nazwisko mieszkańców na Półwyspie Helskim to Budzisz. Kolejną nazwą tej miejscowości to była Cejnowa, która to nazwa funkcjonowała co najmniej do 1928 roku. Natomiast nazwa Chałupy pojawiła się w 1920 roku i przez kilka lat funkcjonowała równolegle z nazwą Cejnowa. Tymczasem jesteśmy już na ulicy Kaperskiej, która jest główną ulicą przechodzącą przez wioskę. Najpierw chcieliśmy iść nią dalej, jednak zauważywszy, że słońce świeciłoby mi w obiektyw, filmując domy z drugiej strony ulicy, gdybym szedł w tym kierunku, zmieniliśmy więc kierunek obejścia wioski w drugą stronę. Spacer kontynuujemy od widocznej przystani łodziowej nad Zatoką Pucką. Rybołówstwo przybrzeżne było w przeszłości podstawowym zajęciem mieszkańców chałup. Uprawiano je zarówno na płytkich wodach Zatoki Puckiej, jak i na otwartym Bałtyku. Połowy na zatoce były bezpieczniejsze i przynosiły więcej dochodów. Podobnie jak i w pozostałych osadach rybackich, pracowano tutaj zespołowo, organizując się w grupy, tak zwane maszoperie, do których należało od 18 do 22 osób. Aby nie dochodziło do konfliktów pomiędzy zespołami, brzeg dzielono na odcinki w ilości równej liczbie istniejących maszoperii. Przechodzimy na pomost. Obok pomostu zauważamy tablicę ze zdjęciami pokazującymi życie mieszkańców w chałupach w przeszłości. Takich tablic na naszej dzisiejszej trasie będzie więcej. Sezon rybacki zaczynał się w chałupach od połowu szczupaków, która jest rybą o największym znaczeniu ekonomicznym. W kwietniu i w maju chwytano je w sieci stawne, nazywane netami, zaś latem za pomocą haczyków z przynętą. Drugą cenioną rybą była płoć, docierająca masowo na początku maja do tzw. jamy chałupskiej, znajdującej się blisko wioski, aby odbyć tutaj tarło. Jej ławice okrążano wówczas specjalnymi sięgającymi dna sieciami i wyłapywano. Oprócz tego wiosną rybacy wypływali na Bałtyk z dużym niewodem na łososie. Niewód jest to rodzaj ciągnionej płokowej sieci rybackiej. Tego typu połowy łososi były do końca okresu międzywojennego, czyli do 1939 roku. Późnym latem i jesienią najważniejsze były połowy węgorzy za pomocą sieci pułapkowych, tzw. żaków. Węgorzy na Zatoce Puckiej chwytano również za pomocą niewodu, nazywanego wetą, który wyciągano przez nawijanie jego skrzydeł na specjalny wał oparty na burtach łodzi. Na Bałtyku duże znaczenie miały też połowy szprotów oraz chwytanie dorszy.
Na początku XX wieku wieś liczyła 230 osób. Od tego czasu wieś poczęła stopniowo przekształcać się z osady rybackiej w popularny kurort wypoczynkowy. Obecnie we wsi znajdują się kwatery, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe. Teraz chałupy mają ponad 400 mieszkańców. Przy ulicy Bosmańskiej zostało zorganizowane letnie kąpielisko nadmorskie. W 2012 roku kąpielisko chałupy przy wejściu nr 22 spełniało wymogi jakościowe dla wody w kąpielisku Unii Europejskiej. Nieopodal wsi na jej uboczu znajduje się również plaża nudystów, upamiętniona przez Zbigniewa Wodeckiego w piosence Chałupy Welcome to. Dojdziemy do tej plaży wejściem numer 24. Od pewnego czasu idziemy chodnikiem wzdłuż brzegu Zatoki Puckiej. To tutaj, spacerując brzegiem zatoki, można podziwiać niepowtarzalne widoki oraz delektować się świeżym morskim powietrzem. Przy odpowiedniej pogodzie można również zobaczyć żaglówki czy jachty płynące po spokojnych wodach zatoki, tworząc niepowtarzalny krajobraz. Łodzie rybackie pozostawione przy brzegu nadają temu miejscu wyjątkowy klimat. Doszliśmy do niewielkiego kościoła świętej Anny. Bryła kościoła ma przypominać tradycyjną rybacką chatę, niską, z wysokim trójkątnym dachem. Dzieje tego kościoła nie są długie. 22 grudnia 1991 roku wmurowano kamień węgielny. W 1994 roku kościół, choć w stanie surowym, był już na tyle gotowy, że 3 lipca odprawiono tu pierwszą mszę świętą. Parafia została utworzona 26 lipca 1997 roku. Rok później rozpoczęto jeszcze budowę stojącego obok domu parafialnego. Doszliśmy do skweru Zbigniewa Wodeckiego. Znajduje się on już na drugim końcu wioski Chałupy, niż rozpoczęliśmy ten spacer. Szybko tutaj doszliśmy, gdyż ta wioska nie jest duża. Znajduje się tutaj plac zabaw dla dzieci, urządzenia gimnastyczne, parking dla rowerów. A powód, dla którego ten skwer nosi imię Zbigniewa Wodeckiego, nie jest tak łatwo od razu dostrzec. A jest nim niezwykła ławeczka poświęcona właśnie Zbigniewowi Wodeckiemu. Nie dlatego niezwykła, że nie ma oparcia, a dlatego, że po naciśnięciu znajdującego się na niej przycisku usłyszymy kilka piosenek Wodeckiego. Oprócz tego na płycie znajduje się wizerunek Zbigniewa Wodeckiego grającego na trąbce, fragment zapisu nutowego jednego z jego największych przebojów oraz pewien cytat.
Ławeczkę tę postawiono dlatego, że dzięki piosence Chałupy Welcome to piosenkarz bardzo rozreklamował tę wioskę. Ławeczka stanęła w tym miejscu w 2018 roku w pierwszą rocznicę śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Została ona prawie w 100% sfinansowana z funduszy sołeckich. Usytuowana jest pod rozłożystym drzewem, dającym przyjemny cień. Tuż obok znajduje się miejsce nazwane Port Chałupy, a jest to przystań nad Zatoką Pucką, tak tutaj nazwana. Na terenie przystani znajduje się charakterystyczna replika masztu XIX-wiecznego żaglowca oraz stara łódź. W chwili obecnej jest tu na brzegu wyciągnięty z wody pomost pontonowy. Na miejscu można wypożyczyć tradycyjne drewniane łodzie żaglowe, wiosłowe i motorowe, a także rowery wodne. Można wypłynąć stąd na wycieczkę po zatoce lub skorzystać z oferty wędkowania z łodzi. Ławki, punkt widokowy z lunetą, taras nad samą wodą, ze stolikami pod parasolami pozwalają przysiąść i podziwiać piękne widoki Zatoki Puckiej oraz bujane falami łodzie. Wracamy się z powrotem ulicą Kaperską, ale jeszcze nie wracamy do punktu startu, tylko idziemy ulicą Bosmańską nad morze. I już jesteśmy nad morzem. Widzimy główną plażę obok wyjścia numer 22, która przyciąga licznych turystów swoim pięknem i czystością. Miękki piasek, szum fal i szerokie otwarte przestrzenie zapewniają doskonałe warunki do relaksu oraz aktywnego wypoczynku nad morzem. I jeszcze trochę widoków z drona. Najpierw widzimy widok w stronę wschodnią, później będziemy widzieli wioskę Chałupy i na koniec widok w kierunku zachodnim.
Wychodzimy z plaży z powrotem na ulicę Bosmańską i szybko przy najbliższej okazji przechodzimy na ulicę Kaperską. Idziemy nią w kierunku przystanku kolejowego, od którego rozpoczęliśmy ten spacer. Podsumowując, wioska Chałupy na Półwyspie Helskim to miejsce, które zachwyca swoim urokiem i oferuje niezapomniane wrażenia turystyczne. Niezależnie od pory roku, warto odwiedzić to magiczne miejsce i poznać jego niezwykły urok. Nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, by nie pominąć następnych filmów o następnych miejscowościach. Napiszcie komentarz i naciśnijcie kciuk w górę.